Cześć, nazywam się Kuba Walicki i chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć krótko o kilku filmach na temat szczęścia, które miały dla mnie spore znaczenie. To są przykłady filmowe, które wziąłem z mojej książki Ogród na szczycie wulkanu. Jakiś czas temu do niej wróciłem, przeglądałem te przykłady, które tam umieściłem i pomyślałem, że to jest dobra okazja, żeby być może coś na ten temat nagrać. Chciałem Wam też powiedzieć, że jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to wciąż mam sporo egzemplarzy papierowych książki w domu, którą mogę sam rozsyłać, więc w razie czego możecie się do mnie zgłaszać. Myślę, że nie będę robić jakiegoś rozbudowanego wstępu. Chciałem powiedzieć o czymś takim, o czym mówiłem już w wielu nagrywanych przez siebie rozmowach, mianowicie o tym, że nie przestaje mnie zadziwiać to, jak wartościowa może być edukacja filmowa. Mianowicie, to jest coś takiego, co moją uwagę zwracało już dawno temu. Miałem kontakt, jak wiecie, jak część z Was wie, zajmuję się filozofią, ale interesuję się również kinem. Od długiego czasu miałem do czynienia z osobami, które zajmują się kinem właśnie. Oglądałem sporo różnych podcastów, sporo jakichś kanałów YouTube'owych, czytałem sporo recenzji i nie przestawało mnie zadziwiać to, jak bardzo można się wykształcić, będąc zainteresowanym właśnie kinem, jak bardzo można się wykształcić właśnie dzięki oglądaniu filmów. Choć to wydaje się niepozorne i u mnie też to był taki drobny przełom, powiedzmy. Kiedyś oglądanie filmów kojarzyło mi się przede wszystkim z rozrywką, z tym, że można sobie coś tam włączyć wieczorem, jeżeli ma się chwilę wolnego. Ale zacząłem odkrywać takie filmy, które były wyjątkowo wymagające, wielowarstwowe. Zrozumiałem, że żeby je pojąć dobrze, trzeba w to naprawdę zainwestować mnóstwo energii, trzeba je dekodować przez jakiś czas. I wówczas jakoś inaczej sklasyfikowałem to oglądanie filmów w swojej głowie. Zacząłem je uznawać za coś, co może być naprawdę niezwykle kształcące. A co ciekawe, w związku z tym, że to spektrum tematów, które poruszają filmy, jest naprawdę mega szerokie, to kino ma tą samą zaletę, którą moim zdaniem ma filozofia. Z filozofią w ogóle jest tak, że ona jest w stanie wykształcić nas w takich dziedzinach, w jakich nie kształci nas prawie nic innego. W takich, które są zapomniane przez jakieś dyscypliny naukowe, czyli między innymi dobrego życia, między innymi szczęścia właśnie. Takich kwestii, które być może czasami porusza również psychologia, ale trochę od innej strony, próbując ująć to w karby jakichś takich ściślejszych metod naukowych. I kino robi to samo, to znaczy możemy znaleźć właśnie jakieś takie wypowiedzi, każdy film jest ostatecznie przecież pewną wypowiedzią. Możemy znaleźć takie wypowiedzi na temat szczęścia, które są niebanalne i które wnoszą w nasze życie bardzo dużo właśnie. Tylko ktoś tak kiedyś powiedział, że jakby z odbiorem dzieła sztuki jest tak, że my musimy zainwestować tyle samo czasu w pojmowanie danego dzieła sztuki, ile autor włożył w tworzenie go. To prawdopodobnie jest przesada i to byłoby trudne do zrobienia. Aczkolwiek ta wypowiedź nie jest bezzasadna, bo czasami jakby obejrzenie filmu przez 2 godziny to nijak ma się do jakby podejmowania prawdziwych prób zrozumienia, co on przedstawia, o czym opowiada, więc to jest coś takiego, w co musimy często sporo zainwestować. Opowiem Wam o 6 filmach, które wybrałem z mojej książki częściowo przypadkowo. Tych przykładów jest znacznie więcej, ale przeglądałem ją na świeżo i właśnie to jest coś takiego, co przykuło teraz moją uwagę. Pierwszy film być może jest Wam znany, być może nawet najlepiej jakby z grona tych wszystkich, które na dzisiaj przygotowałem, bo jest to prosta historia Davida Lyncha, w oryginale Straight Story, czyli dwuznaczny tytuł, który odnosi się też do nazwiska głównego bohatera Straight. Jest to historia, która opowiada o tym, że główny bohater Alvin, który mieszka z córką w takiej miejscowości, nie za dużej miejscowości w Stanach Zjednoczonych, która dość prowincjonalne wrażenie robi, który jest nieco zgorzchniały, powiedzmy taki wyłączony z życia, dowiaduje się, że jego brat jest chory i postanawia, że go odwiedzi. I w związku z tym wyrusza w podróż przez kilka stanów kosiarką.
I to jest pewnie ten motyw, który kojarzycie właśnie. No to w zasadzie jest historia o mężczyźnie, który wyrusza w podróż kosiarką i ten ekscentryczny motyw sprawia, że o tym filmie łatwo jest pamiętać. Aczkolwiek wydaje mi się, że też łatwo jest go zlekceważyć, pomimo tego, że to jest tak naprawdę niezwykle głęboki film i gdybym ja miał powiedzieć, o czym on opowiada w kontekście rozważań nad szczęściem, to powiedziałbym, że opowiada o sensie życia. I to jest taka wykładnia stricte egzystencjalistyczna, moim zdaniem. Egzystencjaliści zwracali uwagę na to, mierząc się jakby z nieszczęściami XX wieku, z problemem, no jakby z kwestią ateizmu, powiedzmy, z problemem, że trzeba sobie radzić w życiu bez Boga, bez wiary w jakiś absolutny sens. Egzystencjaliści zwrócili uwagę na to, że sens życia to jest coś takiego, co człowiek sam stwarza. Sam stwarza to swoim postanowieniem poniekąd. Do tego odnosi się takie sformułowanie Jean-Paul Sartra, że egzystencja poprzedza esencję, to znaczy człowiek najpierw jest, najpierw żyje, a dopiero później nadaje swojemu życiu sens. Kiedyś wyobrażano sobie to trochę inaczej, także ten sens miał być wpisany w życie już wcześniej, miał być w nie wpisany z góry, a zdaniem Sartra jest poniekąd na odwrót. Sartre odwrócił ten porządek i z Alvinem właśnie tak jest. Przypadek Alvina jest o tyle ciekawy, że on nie musi jechać tą kosiarką i to jest w filmie z 99 roku dosadnie podkreślone, to znaczy córka proponuje mu, że zawiezie go samochodem do tego brata, ale Alvin upiera się, że pojedzie sam i to jest coś takiego, co ma decydujące znaczenie, w związku z tym, że tutaj Lynch pokazuje nam, że chodzi o samo postanowienie Alvina, to znaczy, no jakby on nie potrzebuje żadnego dodatkowego uzasadnienia dla swojej decyzji. Wiadomo, że jest tak w dużym stopniu, w tym filmie jest tak, o tym pisze też w książce, że podróż Alvina ma charakter taki transformacyjny, duchowy, symboliczny. To jest starszy człowiek, który zmaga się z tak zwanym, opisywanym przez Gombrowicza, życiem zstępującym, czyli takim życiem, które już mu się wymyka z rąk w pewnym sensie. I Alvin jakby w symboliczny sposób, ja tak to pojmuję, stara się przejąć kontrolę. Stara się przejąć kontrolę nad tym, czego już nie kontrolował. Ale najważniejsze jest tutaj właśnie to, że jakby odpowiedź na pytanie, dlaczego on musi jechać tą kosiarką, dlaczego wybrał sobie akurat takie rozwiązanie, brzmi, że Alvin po prostu tak postanowił. I jakby nie potrzeba żadnej innej odpowiedzi. I to jest moim zdaniem dokładnie taka logika, na którą też wskazuje Sartre, mówiąc o tym, w jaki sposób my stwarzamy sens. Stwarzamy sens właśnie swoimi postanowieniami, właśnie tym, że my założyliśmy, że musimy coś zrobić w taki, a nie inny sposób, że my przypisujemy sami do czegoś znaczenie. Sens życia, zdaniem egzystencjalistów, nie jest niczym obiektywnym, nie jest niczym absolutnym, jest subiektywny w dużym stopniu, to znaczy wiąże się właśnie z naszymi postanowieniami, właśnie z tym, co rodzi się gdzieś jakby w granicach naszej subiektywności. I jeżeli tak faktycznie jest, to okazuje się, że granica pomiędzy sensem a bezsensem tkwi właśnie w tym, to znaczy w naszym spojrzeniu na pewne sprawy i w tym, czy my coś sobie postanowimy. I jakby sens jest w tym przypadku jakąś pochodną tego postanowienia. No i w filmie rzeczywiście jakby tak wygląda ten bieg zdarzeń, to znaczy Alvin upiera się przy swojej decyzji, rusza w podróż kosiarką, przygotowuje sobie wcześniej jakiś tam podstawowy ekwipunek. W kolejnych scenach obserwujemy piękne plenery, które przemierza bohater i ten film, to jest ciekawe, że on opowiada o takim ujęciu sensu życia egzystencjalistycznym, czyli powiedzmy ateistycznym, w świecie bez Boga, w takim świecie, gdzie człowiek musi się zadowolić jakimś minimum, powiedzmy, czyli czymś znacznie mniej niż w przeszłości. Nie może sięgnąć po jakiś absolutny sens życia. Jest zdany tylko na swoją subiektywność i tylko na swoją mądrość w tym podejściu do życia, ale jednocześnie ten film jest przesiąknięty taką głęboką duchowością, optymizmem, jakby wiarą w to, że ten sens to jest ciekawe, to jest właśnie ta logika sensu życia, że on rodzi się w wymiarze subiektywnym, rodzi się tylko w wymiarze Alvina, nikt poza nim samym go nie rozumie, córka jest dla niego dobra, więc jest wyrozumiała i jakby nie odmawia mu tej możliwości wyruszenia w podróż na własnych warunkach. Jest to coś subiektywnego, ale zarazem w tym wymiarze subiektywnym jest to coś
tak obiektywnego, jak to tylko możliwe. Właśnie Alvin podjął taką decyzję, jest to obiektywne, to wnosi w jego życie sens faktycznie i ten sens to jest coś, o czym jeszcze będę mówić. Specyfika sensu życia to jest coś, czemu poświęcam też uwagę w książce, że ten sens życia jest czymś nierealnym, efemerycznym poniekąd, bo jakby trudno jest go chwycić w dłoń, trudno jest go zmierzyć, trudno jest powiedzieć, czym on dokładnie jest. To nie jest tak, że on się wiąże w skali 1:1 z jakimiś konkretnymi decyzjami, z konkretnymi działaniami, ale właśnie w tym wymiarze subiektywnym on może być tak realny, jak to tylko możliwe. I w tym filmie rzeczywiście tak jest. Alvin w końcu kończy tą swoją podróż, pomimo różnych przeciwności losu, w ramach takiego kina drogi, przemierza tą trasę, spotyka po drodze różnych ludzi, wszystkie te spotkania są istotne, a w końcu dociera do brata, z którym był pokłócony i ma możliwość, żeby przedefiniować tą relację, żeby się odnieść do jakichś spraw ostatecznych, ale tutaj widać, że w zasadzie nie tylko ten punkt docelowy jego drogi jest najważniejszy. Ważna jest sama ta droga, to, że właśnie my obserwujemy to w trochę takim komicznym wydaniu. To jest też humor Davida Lyncha, który ja zawsze bardzo doceniałem. Taki humor inteligentny, naprawdę. To jest wyraz jakiejś ekscentryczności postanowić, że wyrusza się w podróż kosiarką. No, są tysiące lepszych możliwości, ale na poziomie symbolicznym to wszystko okazuje się niezwykle istotne, niezwykle spójne. I ta podróż to jest taka podróż, która się dokonuje w wielu różnych wymiarach. W wymiarze fizycznym to jest po prostu zwykła podróż kosiarką, ale okazuje się, że w wyższym wymiarze to jest podróż, która ma dla Alvina ogromne znaczenie. No i powinna mieć również znaczenie dla widzów. W związku z tym, że ilustruje im tą specyfikę sensu życia, opowiada im o tym, jak każdy z nas może też stwarzać sens po prostu własnymi postanowieniami. Jeżeli jest tak, że nie wierzymy w jakieś wyższe instancje sankcjonowania tego sensu życia, to nic lepszego nie mamy do dyspozycji. I o tym mówili również egzystencjaliści. Ale to nie jest tak, że powinniśmy ubolewać nad tym. Sartre odpowiadał na takie zarzuty, że egzystencjalizm jest pesymistyczny albo że jest nihilizmem. Twierdził, że w ogóle tak nie jest, że egzystencjalizm jest humanizmem, że pokazuje człowiekowi jakby jasną stronę istnienia i mówi mu o tym, że on jest odpowiedzialny za to istnienie, również za stwarzanie sensu w życiu. Jest to taki film, jeszcze na koniec dodam, do którego ja wielokrotnie wracałem. Miałem kilka takich filmów w życiu. Nie wiem, być może dlatego, że on oddziałuje, tutaj jakby próbuję na wasz użytek częściowo objaśnić to, jak go rozumiem, ale on oddziałuje na nas też na takim poziomie intuicyjnym, to znaczy przynajmniej ze mną tak było. To był dla mnie przez wiele lat taki film kryzysowy, w takim sensie, że jak miałem jakieś gorsze okresy, gorsze dni, to go oglądałem w kółko. Włączałem sobie właśnie ten film i oglądałem go wiele razy i on mnie bardzo podnosił na duchu. Pokazywał mi, że właśnie, że nie jest tak źle, że istnieje nadzieja, istnieje sens, istnieje dobro i tak dalej. Te różne relacje międzyludzkie, które tutaj w filmie występują, relacja Alvina z córką, ona jest taka bardzo pokrzepiająca, przywracająca wiarę w jakąś dobroć taką, którą jakby odnajdujemy w relacjach z innymi ludźmi. Kolejny film moim zdaniem częściowo rozwija te motywy filozoficzne, to ujęcie szczęścia i sporo do nich dopowiada. Jest to film Światła rampy Charlie'ego Chaplina z 1952 roku. Jest to film, który opowiada o komiku Calvero, który wiedzie takie nostalgiczne życie. To znaczy jest już starszym mężczyzną i lata świetności ma już za sobą. Kiedyś był sławny, obecnie zdarzają mu się jakieś tam sporadyczne występy, ale jego życie wygląda już zupełnie inaczej, raczej wiąże się z taką tęsknotą za przeszłością i Calvero nie wygląda na człowieka szczęśliwego przede wszystkim. To jest istotne, ta przewrotność tego filmu i taka dojrzałość wyjątkowa, która zrobiła na mnie wrażenie, że tutaj kimś, kto opowiada nam o szczęściu, jest człowiek nieszczęśliwy, raczej nieszczęśliwy, aczkolwiek to musielibyście ocenić sami też, bo zależy na jakim poziomie. To nasze podejście do szczęścia może być wielopiętrowe. Jego podejście do życia na pewno jest dojrzałe, na pewno jest on pogodzony z pewnymi sprawami. Jeżeli Calvero jest nieszczęśliwy, to jest nieszczęśliwy na swój wyjątkowy sposób i na taki sposób, który ma urok, poetykę i
I nawet, nie wiem, o tym pisał Schopenhauer, że jakby my możemy odnajdywać sens życia w tym, że życie tego sensu nie ma w pewnym sensie, to znaczy w takich zmaganiach, właśnie trochę w nurcie egzystencjalistycznym, w tym, że my się staramy, żeby to życie sens miało, właśnie staramy się coś z nim zrobić. Życie nie jest oczywiste, nie jest łatwe i właśnie trochę w takim samoprzezwyciężeniu, w takim buncie przeciwko temu, to z kolei motyw jakby zaczerpnięty z twórczości Alberta Camus, możemy odnajdywać siłę. Być może z Calvero jest mniej więcej tak samo. W każdym razie Calvero mieszka w tanim hotelu, żyje tam samotnie, taki nieco zapomniany przez świat i któregoś razu wyczuwa na korytarzu zapach gazu, który wydobywa się z innego pokoju. Udaje mu się dostać do tego pokoju i okazuje się, że tam mieszka młoda dziewczyna, Teresa, która jest przytłoczona różnymi osobistymi problemami i chce się zabić. I jest jakby bardziej zdesperowana niż sam Calvero, chociaż no, pytanie, czy tak faktycznie jest, ale tak jest nam to przedstawione, przynajmniej w tych scenach. No i film Światła Rampy opowiada o relacji tych bohaterów, Calvero i Teresy, i o tym, że Calvero przy tym swoim nostalgicznym typie funkcjonowania próbuje otworzyć Teresę właśnie na sens życia i na szczęście. I opowiada jej o tym, próbuje zmienić jej podejście do życia, opowiada jej o tym, że życie nie jest tak złe, jak jej się aktualnie wydaje, próbuje na nowo zaszczepić w niej radość, taką gotowość do bycia otwartą na szczęście. I tutaj właśnie jakby ten Calvero, to jest ciekawe, że to jest jeden z takich filmowych, charakterystycznych filmowych mędrców, on tak mi się kojarzy przynajmniej, bo on zwraca uwagę też częściowo odwołując się do tego, o czym Lynch opowiada w prostej historii. Calvero pokazuje, że realność sensu życia tkwi jak gdyby w osobistej orientacji. To znaczy, to nigdy nie jest tak, że świat sam nam narzuca to szczęście i sens życia. To jest coś, o czym piszą różni filozofowie, o tym pisze na przykład sporo Władysław Tatarkiewicz, którego cytuję w mojej książce. Jest tak, że szczęście w pewnym stopniu wiąże się z obiektywnymi okolicznościami, z tym, co nam się przytrafia, aczkolwiek to nigdy nie jest jakby pełny obraz. To jest tak, że ono zawsze wymaga naszego współudziału i takiego zorientowania się na pewne sprawy. Jeżeli jesteśmy zamknięci na sens życia, jesteśmy zamknięci na szczęście, to niezależnie od okoliczności ono w nasze życie nie wkroczy. Jest taki cytat, który lubię z dzienników Gombrowicza, który cytuję właśnie w książce przy okazji omawiania tego filmu. Gombrowicz napisał, że któregoś razu trafił na przyjęcie, usiadł gdzieś w oddali i obserwował tańczących ludzi, ale nie słyszał muzyki, widział tylko ich ruchy. I poczuł się tak, jakby tą muzykę w pewnym sensie słyszał. Widział taniec i tej muzyki mu brakowało i ona była jakąś projekcją w tej jego percepcji konkretnej sytuacji. I Gombrowicza uderzyła wówczas taka myśl, że w pewnym sensie to taniec stwarza muzykę i że to jest w ogóle jakiś sekret filozoficzny poniekąd. Oczywiście Gombrowicz potem deprecjonuje tą myśl, no bo ona jest taka trochę, no nie wiem, ona nas przekonuje być może swoją chwytliwością, ale jest problem z sekretami, z mówieniem o tym, że istnieje sekret do czegokolwiek. Życie jest zbyt skomplikowane, żeby tak było, że faktycznie można komuś podać jakiś sekret. To jest zwykle coś takiego, czym nam się mydli oczy. Aczkolwiek Gombrowicza wówczas uderzyła taką myśl, że to nie jest tak, że ty po prostu siadasz i słyszysz muzykę, tylko wykonujesz pewne rzeczy, zaczynasz tańczyć, zaczynasz żyć w określony sposób, ruszać się w określony sposób i wówczas ten sens pojawia się w twoim życiu jako pewien epifenomen, czyli jakby w takiej terminologii filozoficznej mówiąc fenomen towarzyszący, który wykształca się na bazie tego, co istnieje. Tak jak tutaj wykształca się ta muzyka w sensie epifenomenalnym na bazie tańca. No i tutaj przewrotność tej historii polega na tym, że Calvero w pewnym sensie sam zatracił tą umiejętność, sam nie jest szczęśliwy, ale próbuje ją zatracić, próbuje ją zaszczepić Teresie, próbuje jej to wytłumaczyć właśnie, że jest piękną, młodą dziewczyną, przed którą życie stoi otworem i która jakby powinna się nastroić na to, żeby odbierać jakieś pozytywne rzeczy, żeby odbierać to szczęście. I w pewnym sensie można postawić pytanie, w jakim stopniu Calvero tłumaczy to Teresie, a w jakim stopniu tłumaczy to samemu sobie. I on nawet przyznaje w jednej ze scen,
że tak dużo już jej mówił o tym, że w pewnym sensie sam zaczął w to wszystko wierzyć. I to znowu jest istotna myśl, którą też poruszam w swojej książce, że no jakby ze szczęściem w pewnym stopniu chodzi o to, w co my wierzymy, co mówimy samym sobie, o czym sobie przypominamy, czy przypominamy sobie o pewnych zasadach, które rządzą tym szczęściem. Chodzi o taką swoistą autoperswazję, w związku z tym, że my możemy zaniedbać swoje podejście do życia bardzo. Możemy zapomnieć o tym, w jak dobrej sytuacji tkwimy, jak wiele mamy możliwości, ile jest rzeczy, które powinniśmy doceniać. I Calvero właśnie w ramach tej dynamiki, która powstaje pomiędzy nim a Teresą, opowiada też o tym wszystkim samemu sobie. To znaczy, że to prawda, że jego życie uległo zmianie, że te lata świetności prawdopodobnie ma już za sobą, ale to nie jest decydujące właśnie w związku z tym, o czym mówiłem też a propos prostej historii, ponieważ sens życia, szczęście to jest coś subiektywnego, co rodzi się właśnie w naszym podejściu do życia i wymaga jakiegoś odpowiedniego zorientowania się na otoczenie. I czymś takim, co to w ogóle jest jedna z najważniejszych idei tej mojej książki Ogród na szczycie wulkanu, o której opowiadałem w innym materiale wideo, że mnie zawsze bardzo odstręczał taki naiwny optymizm, taki optymizm, który się załamuje pod naporem jakichś pierwszych, lepszych niepowodzeń i szukałem optymizmu dojrzałego, czegoś takiego, co będzie trwałe jakby nawet w jakichś najtrudniejszych życiowych sytuacjach. I wyobrażam sobie, że z moją książką poniekąd tak jest. To znaczy wyobrażałem sobie, że to też jest dla mnie jakaś autoperswazja. Też sam czytam tą książkę i przypominam sobie, co tam twierdziłem, trochę poniekąd tak jak Calvero. I wyobrażam sobie, że ona zachowuje wartość, jakąś wartość, być może względną, być może wahającą się, niezależnie od okoliczności. To znaczy, że mogę ją przeczytać, kiedy mam dobry dzień i wszystko mi się układa i uznam te rzeczy, które tam napisałem za wiarygodne, być może prawdziwe. Mogę ją również przeczytać w przypadku jakiegoś poważnego problemu życiowego, kiedy będę chorować, nie wiem, będę zmagać się ze stratą. I to wciąż będą wiarygodne rzeczy, one się nie zdezaktualizują, a tak niestety rzadko bywa moim zdaniem, jeśli chodzi o literaturę na temat szczęścia i to była moja ambicja, żeby napisać właśnie coś takiego. I z Calvero jest coś takiego właśnie, no nie wiem, to jest taki bohater, z którym ja czuję silne powinowactwo duchowe, że ten jego optymizm to jest taki pesymistyczny optymizm poniekąd, ale jakby w tym pesymizmie wyraża się też swoista dojrzałość, ponieważ to jest bohater, który nie ma złudzeń. On naprawdę sobie zdaje sprawę z trudów, z tragizmu egzystencji poniekąd i doświadcza tego na własnej skórze. Ale pomimo tego on po prostu wie, na czym polega sens życia, na czym polega szczęście, uprzytamnia sobie, że zapomniał o tym poniekąd. To są takie kwestie, które się rozwiązują na koniec filmu i rzucają światło na postać tego Calvero, więc tutaj możecie sami dojść do wniosku, jak tą jego drogę oceniać. Ale właśnie jakby to jest istota rzeczy, że on doskonale wie o tym, że ten sens życia nie jest absolutny, że szczęście nie jest absolutne, przypomina sobie o tym, że to zależy w dużym stopniu od jego osobistej orientacji i to jest taki optymizm przesiąknięty pesymizmem na pewnym poziomie, ale takim pesymizmem, który też ma walory terapeutyczne, które pozwala mu się porozumiewać dobrze z Teresą, czyli realnie nieszczęśliwą dziewczyną. To jest coś takiego, nad czym często ubolewamy, kiedy się zmagamy z różnymi problemami, właśnie mówiąc a propos tego taniego, naiwnego optymizmu, że słyszymy takie rzeczy, które są dla nas nieprzekonujące. No, jeżeli czujemy się źle, to nie chcemy słuchać, że nie wiem, że będzie super niedługo, żeby być dobrej myśli, uśmiechać się i tak dalej. Nie chcemy słuchać rad od kogoś, kto ewidentnie nie rozumie powagi tej naszej wewnętrznej sytuacji, tego, że czujemy się naprawdę bardzo źle. A Calvero w relacji z Teresą naprawdę świetnie to rozumie, więc moim zdaniem jest to film o szczęściu, jest to film o sensie życia, jest to film o bardzo świetnie pokazanej relacji tej dwójki bohaterów, o tym, jak oni wzajemnie się przemieniają poniekąd. Jest to film, który przy tym wszystkim jest naprawdę dojrzały, taki bardzo angażujący, który mówi sporo mądrych, istotnych rzeczy. Kolejny film, o którym chciałbym opowiedzieć, to film pod tytułem Cleo od 5 do 7. To jest francuski film Agnes Vardy z 1962 roku
I on opiera się na bardzo prostym motywie, mianowicie na tym, że jest młoda dziewczyna, młoda piosenkarka, która dowiaduje się, że może być chora na raka i czeka na wyniki badań. Czeka na wyniki badań właśnie przez 2 godziny. Dziewczyna wychodzi z tej kliniki, wie, że ma 2 godziny i obserwujemy ją jakby w czasie rzeczywistym. Ona spaceruje po mieście, spaceruje po parku, spotyka różnych ludzi i sporo się w niej dzieje. To jest jakby największy chyba walor tego filmu, że on odmalowuje bardzo zręcznie taką perspektywę psychologiczną, to jak ta dziewczyna się czuje i z jakimi rozterkami się mierzy, i też możemy sobie wyobrazić, jaki to jest typ rozterek, bo większość z nas coś takiego przerabiała i też ma takie lęki związane z oczekiwaniem na jakieś wyniki badań. Z bohaterką filmu Cleo od 5 do 7 jest tak, że ona stopniowo w toku tych 2 godzin przechodzi taką swoistą metamorfozę. To znaczy, to jest dziewczyna, która jest w rozterce przez chwilę. Jest w takim momencie zawieszenia, bo nie wie jakby co ma zrobić ze sobą. Ona to jest jakby decydujące, że ona nie wie, czy jest chora. Nie wie po prostu czego się spodziewać. I spacerując po mieście, spacerując po parkach, ona zaczyna trochę inaczej patrzeć na rzeczywistość właśnie. To znaczy, to jest tak, że ten film Agnes Vardy, on w ogóle bardzo akcentuje znaczenie czasu, właśnie te 2 godziny od 5 do 7. One tutaj mocno wybrzmiewają. Jest tak, że na co dzień żyjemy w taki sposób, że ten czas traktujemy, jakby go było pod dostatkiem zawsze. To znaczy nie doceniamy prawdziwej wagi czasu. To jest ciekawe, że ta historia Cleo, ona jest taka egzemplaryczna, modelowa w pewnym sensie, nawet jeżeli my nie czekamy na wyniki badań. W związku z tym to jest taka myśl, która właściwie u większości filozofów się przewija, takich zajmujących się szczęściem, etyką. My nie wiemy, kiedy nasze życie się skończy. Nie wiemy, kiedy spotka nas nasze nieszczęście. To, że akurat nie oczekujemy jakichś wyników badań, nie oczekujemy na jakieś złe wieści, nie oznacza, że one się nie mogą pojawić ni stąd, ni zowąd. I filozofowie, literaci właśnie zachęcali, żeby o tym pamiętać, żeby pamiętać o śmierci, bo myślenie o śmierci, taka też była idea kryjąca się za tym. Ona pozwala nam odpowiednio spojrzeć na życie, odpowiednio spojrzeć na czas, to znaczy nie traktować tego jako czegoś, co jest raz na zawsze dane i co będzie zawsze, i nie marnotrawić tego na tak ogromną skalę, jak to mamy w zwyczaju właśnie. Jest tak, że ta myśl o śmierci w pewnym sensie, tak to przedstawiali filozofowie, napina mocno tą tkankę czasu, tą tkaninę czasu, i my dopiero się orientujemy, czym jest czas, i też radzimy sobie, wydaje mi się, poniekąd z tym jednym z największych mitów, moim zdaniem, jakie można usłyszeć gdzieś tam w przestrzeni publicznej, że życie jest krótkie, bo jakby wystarczy chwila zastanowienia, żeby dojść do wniosku, że nie jest tak, że życie jest niezwykle długie. Rzecz w tym, że my postrzegamy życie jako krótkie, ponieważ postrzegamy je w skrótach perspektywicznych poniekąd. To znaczy my jesteśmy w stanie żyć nieprzytomnie, i jeżeli jest tak, że żyjemy nieprzytomnie, po prostu tak biernie przeskakując od jednej chwili do drugiej, od chwil, które nas odsucą, wówczas życie wydaje nam się krótkie, ale to jest specyfika bardziej naszego postrzegania życia niż samego życia. Wyobraźcie sobie, jak wiele można zrobić w ciągu, jak wiele może się wydarzyć w ciągu, nie wiem, 1 dnia, tygodnia, nie mówiąc o roku, gdyby mieć jakieś postanowienie, że w ciągu roku chcesz gdzieś wyjechać i doświadczyć pewnych rzeczy. Przecież można zebrać z tego tyle różnych bodźców, ale to jest też coś takiego, co właśnie wiąże się z percypowaniem czasu, ilość bodźców, która do nas dociera, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to, ponownie tym razem odwołując się do tego filmu Światła rampy, o którym mówiłem przed chwilą, że tu chodzi o naszą osobistą orientację w dużym stopniu. Nie chodzi wyłącznie o to, co faktycznie nam się przytrafia, jakie rzeczy się zdarzają w naszym życiu. Starożytny filozof Seneca nawet wyraził tę myśl w taki bardzo dosadny sposób, nieco prowokacyjny, ale sądzę, że to jest zasadne i to podsumowuje te rzeczy, o których mówię. Seneca napisał, że życie mądrego jest długie, a życie głupiego jest krótkie. Niezależnie od tego, ile trwa. I jakby idea za tym była taka, i to też jest coś takiego, co dla mnie jest istotne. Myślę, że dobre życie wiąże się w dużym stopniu z tym, że my się musimy odpowiednio zadomowić w czasie i jakby uczyć się takiego przytomnego uczestnictwa w czasie. I wówczas, jeżeli
nauczymy się takiej swoistej przytomności, to ten czas się niezwykle wydłuża i on dopiero zyskuje wagę wówczas. A ciekawe jest to, że może być pozbawiony tej wagi, w zależności od tego, w jaki sposób podchodzimy do życia. No i to są takie rozterki, które moim zdaniem są wpisane w film Agnes Vardy i to jeszcze one są wpisane finezyjnie, to znaczy to jest taka, być może ktoś z was słyszał taką myśl, że Kubrick powiedział o Kieślowskim, że Kieślowski ma taki talent rzadko spotykany, że jest w stanie zaprezentować pewną ideę, nie mówiąc o niej wprost, tylko ją pokazując bezpośrednio poniekąd. I ja niestety jestem w stanie tylko mówić o tych rzeczach, ale właśnie Agnes Vardy, ona to pokazuje, to znaczy ona nie mówi o tym, ale to widać w postępowaniu Cleo, to wszystko, że ona przeżywa taką transformację i ona w toku tych 2 godzin uczy się właśnie takiej swoistej przytomności. Dociera do niej, że to, że ona teraz czeka na te wyniki badań, to nie jest nic wyjątkowego, bo ona w zasadzie powinna funkcjonować w taki sposób przez cały czas. Dociera do niej, że powinna być przytomna i jeżeli jest przytomna, to nawet te 2 godziny mają duże znaczenie. To nawet wybrzmiewa wprost w związku z tym, że Cleo spotyka w parku żołnierza, z którym spędza czas. Żołnierz mówi, że musi wyjeżdżać, zdaje się, nie wiem, tej samej nocy, jakoś niedługo zbiera się do wyjazdu. A Cleo zamiast być zmartwioną tym, że czasu pozostało niewiele, to mówi, że świetnie, że w takim razie mają jeszcze mnóstwo czasu, żeby pobyć razem. To znaczy jej percepcja czasu w toku tych 2 godzin, tych transformacyjnych 2 godzin ulega zmianie. I Cleo zdaje sobie sprawę, jak długa może być godzina, jak długie mogą być 2 godziny. Więc chodzi tutaj o kilka rzeczy. Chodzi o to, że Cleo uczy się tej przytomności na pewno, a to jest taki motyw, o którym jeszcze będę mówić i który też się przewija w większości jakichś rozważań filozoficznych na temat szczęścia, że po prostu należy być przytomnym i należy żyć w teraźniejszości. Jeżeli żyjemy w teraźniejszości, to życie jest długie, ale jest też niesłychanie angażujące i ekscytujące, same odbieranie pewnych wrażeń. Jednocześnie to się splata właśnie z tą przytomnością. Cleo redefiniuje swoje podejście do czasu, ale też to jest jakby kolejne następstwo, o którym już pewnie nie ma miejsca, żeby tutaj szerzej mówić. Redefiniuje swoje podejście do różnych spraw w swoim życiu. To znaczy ona na przykład orientuje się, że do tej pory otaczała się ludźmi, którymi nie chce się już otaczać. To znaczy, że dokonywała złych wyborów, a teraz ona jakby w obliczu tych 2 godzin transformacyjnych zmienia swoje postrzeganie życia w ogóle i redefiniuje pewne rzeczy, dokonuje przewartościowania jakichś wyznawanych wartości i zdając sobie sprawę jakby z wagi czasu, z wagi teraźniejszości, ale też z wagi samego swojego życia, postanawia, że będzie żyć w inny sposób, w sposób bardziej przytomny, rozwijając właśnie ten motyw przytomności, aczkolwiek tutaj tych motywów jest więcej. Chciałem opowiedzieć wam o kolejnym filmie pod tytułem Słońce pośród liści pigwy z 1992 roku Victora Erice. Jest to film, który opowiada o malarzu Antonio Lopezie, który stara się namalować rosnące na własnej posesji drzewo pigwy. I tyle w zasadzie, więc ten film jest dość minimalistyczny i to jest taki film być może spośród tych wszystkich, które mówiłem do tej pory, który wymaga tego, o czym wspomniałem we wstępie, to znaczy największego zaangażowania w dekodowanie jego treści, bo to jest film, który na podstawie tego prostego motywu, tego, że malarz maluje to drzewo, które rośnie na jego posesji, opowiada o wielu różnych rzeczach. Jest taka koncepcja, o której też piszę w swojej książce, że wzorem szczęśliwego człowieka, poniekąd kimś takim, od kogo możemy się uczyć szczęścia, jest artysta. Artysta w związku z tym, nie w związku z tym, że on tworzy pewne rzeczy, ale w związku z tym, że on w specyficzny sposób patrzy na świat. Patrzy na świat, wydobywając ze zjawisk ich głębie, dostrzegając nieskończoność różnych zjawisk, to jak one są interesujące, ile się w nich kryje i tak dalej. To znaczy, nawiązując do tego, o czym mówiłem przed chwilą i właśnie tak też uporządkowałem te filmy, o których dzisiaj mówię, żeby mniej więcej jeden odsyłał do drugiego. Artysta jest kimś takim, kto w toku tej swojej działalności artystycznej uczy się przytomności, bo też trzeba pamiętać, że ja mogę o tym powiedzieć jakby z doświadczenia jako osoba pisząca, ale wydaje mi się, że w innych dziedzinach sztuki jest bardzo podobnie, że pisarz, jakby istotą zajęcia pisarza nie jest pisanie, to jest jakby ostatni etap tego, co on robi.
Istotą jest życie i określony stosunek do życia, określony typ uczestnictwa w życiu. To znaczy trzeba coś przeżyć, przemyśleć to i mieć co powiedzieć. Zapisać te rzeczy to jest poniekąd najmniejszy problem, ale trzeba być w stanie w specyficzny sposób doświadczać pewnych rzeczy. Kim są najwybitniejsi artyści, pisarze? Oni są ludźmi niesłychanie przenikliwymi przede wszystkim, którzy robią coś takiego, że biorą jakieś doświadczenie, które z naszej perspektywy jest takie homogeniczne, zbite, którego niuansów, drobnych elementów my nie dostrzegamy, a artysta to wszystko dekonstruuje i pokazuje, że to jest jakiś mikroświat, pokazuje, jak wiele się w tym kryje. Więc to jest umiejętność artysty. I w tym sensie artysta jest właśnie kimś modelowym, jeśli chodzi o naukę szczęścia, w tym sensie, że on jest człowiekiem właśnie przytomnym. I z Antonio Lopezem, bohaterem filmu Słońce pośród liści pigwy, jest właśnie tak. To znaczy on rozkłada sobie sztalugi na podwórku, wyznacza jakieś tam sznurki, jakieś takie nitki, które pozwalają mu podzielić obszary tego drzewa na określone prostokąty i przystępuje do malowania. Po tym, jak wszystko sobie przygotowuje, to przez kilka miesięcy maluje to drzewo bardzo skrupulatnie, maluje każdy listek, jednocześnie przyglądając się temu, jak ono się zmienia, bo zmieniają się pory roku. Antonio spotyka się też przy okazji z jakimiś swoimi znajomymi i opowiada im o tym, że to go intryguje właśnie różnorodność tych listków, które dostrzega na drzewie, różnorodność tych owoców pigwy, ale chodzi o to, że one wszystkie się zmieniają, nieustannie się zmieniają w toku tych przemian pór roku, ale też nawet pór dnia. To znaczy, to jest przecież jeden z najważniejszych motywów w malarstwie, światło, malowanie światła. W zależności od tego, jak pada światło, owoce pigwy wyglądają inaczej i są czymś innym jako wrażenia, jako świeże wrażenia, które Antonio przyjmuje. I Antonio spędza kilka miesięcy na malowaniu tego drzewa i być może o tym, jak to się kończy, jakie spełnienie znajduje to jego przedsięwzięcie, nie będę wam opowiadać, ponieważ tutaj najważniejsze jest co innego. Najważniejsze jest to, że ten film opowiada o znaczeniu przytomności, bycia przytomnym, czyli właśnie takiego uczestnictwa w teraźniejszości. My możemy na przykładzie Antonio to wyraźnie odczuć, możemy się tego nauczyć od niego, możemy się przyglądać, jak postępuje człowiek, który naprawdę jest przytomny, który cały dzień spędza patrząc na drzewo. I to jest taka czynność, która z zewnątrz wydaje się nudna, aczkolwiek w tym filmie jest pokazana w angażujący sposób i my możemy zrozumieć, ile w Antonio się dzieje, jakie znaczenie ma subiektywność, subiektywne postrzeganie tego, co on postrzega. Oprócz tego ten film opowiada o znaczeniu pasji, czyli o czymś, o czym też pisze w swojej książce, o tym, że pasja ściśle splata się z sensem życia. Żeby być szczęśliwymi, musimy mieć pasję, to znaczy musimy mieć jakieś cele i coś, co wnosi ten sens w nasze życie, co strukturyzuje życie w ogóle. To znaczy człowiek zupełnie inaczej funkcjonuje, jeżeli tak też odwołując się do Cleo, dryfuje w czasie bez celu, a zupełnie inaczej funkcjonuje, jeżeli ma pasję i czuje się podporządkowany czemuś większemu, jakimś swoim dążeniom, chce coś robić. Zupełnie inne ma wtedy zasoby energii do własnej dyspozycji. Każdy jego dzień ma określoną strukturę, każdy jego tydzień ma określoną strukturę i wiele wskazuje na to, że człowiek najlepiej odnajduje się i najlepiej czuje się właśnie w takim trybie. Wtedy, kiedy ten czas, kiedy on nie tylko uczestniczy w czasie, ale też ten czas ma określoną strukturę, w której on się może odnaleźć, w której może się zadomowić, a tym, co mu ją nadaje, jest w dużym stopniu pasja i cel. I z Antonio właśnie tak jest, że on każdego razu, tutaj ten cel można byłoby powiedzieć, że jest taki bardzo minimalistyczny, bo on po prostu każdego dnia wynosi sztalugi przed dom i zaczyna malować drzewo, które z pozoru wygląda tak samo, aczkolwiek tak naprawdę nie wygląda tak samo i on to docenia w toku tych swoich prac. Ale właśnie to, że Antonio każdego dnia to robi, uparcie to robi, to sprawia, że jego życie ma sens. I znowu, tak jak w przypadku Alvina z filmu Prosta Historia, ma sens absolutny, dlatego że Antonio chce to robić i widzi w tym wiele i to sprawia, że to jego życie faktycznie ma sens. Choć dla kogoś innego on mógłby nie istnieć, dla Antonio on jest jak najbardziej wymierny. Oprócz tego istotny jest tutaj jeszcze jeden motyw, mianowicie motyw procesu. Znacie prawdopodobnie takie sformułowanie, które często się przewija przy okazji dyskusji na temat szczęścia, które jest przepisywane Buddzie,
że szczęście nie jest przystankiem drogi, tylko jest drogą. I to jest coś, co ilustruje postawa Antonio idealnie. To znaczy on w pewnym momencie nawet mówi o tym. Jako artysta jest skoncentrowany na dziele, chce ukończyć obraz, wkłada w to mnóstwo energii, ale w rozmowie ze znajomym wyznaje, że w zasadzie najważniejszy jest ten proces twórczy dla niego. To znaczy dla niego najważniejsze jest to, że on może być codziennie przy tym drzewie i widzieć w nim to, co w nim widzi. To znaczy być przytomnym właśnie. No i to jest według mnie coś takiego, co w ogromnym stopniu przyczynia się do szczęścia. Właśnie to, że my musimy mieć te cele, musimy mieć coś takiego, co strukturyzuje czas, co strukturyzuje te 2 godziny, które Cleo ma do dyspozycji, albo mnóstwo godzin, które my mamy do dyspozycji, ale jednocześnie z życiem jest tak, to jest według mnie coś takiego, co my musimy wyważyć w rozważny sposób na własny użytek. To znaczy bycie zorientowanymi na przyszłość, na jakieś cele, na rzeczy, które chcemy osiągnąć, bo jesteśmy szczęśliwsi, jeżeli coś takiego mamy i naprawdę potrzebujemy tego do życia jak tlenu. A z drugiej strony to życie w teraźniejszości właśnie. To znaczy wydaje mi się, że te rzeczy zawsze trzeba będzie robić jednocześnie. Nigdy nie będzie inaczej. To znaczy my chcemy zrealizować pewne rzeczy, chcemy dokończyć malowanie jakiegoś obrazu, skupiamy się na tym. Gdybyśmy to zrobili, to czulibyśmy się nieszczęśliwi poniekąd, bo stracilibyśmy cel, więc musimy sobie znaleźć inny cel wtedy. Zawsze liczy się każdy kolejny cel, ale w toku robienia tej rzeczy, czyli w toku malowania obrazu, tak jak w przypadku Antonio, musimy wiedzieć, tak jak wie Cleo, że nasze życie może się skończyć w każdej chwili. To znaczy każda chwila jest istotna jako coś, co odsyła nas do jakiegoś celu, jako coś, co jest wprzęgnięte w ten proces życia i jakby realizacji naszych celów, ale z drugiej strony każda chwila jest istotna sama w sobie i o tym też zawsze powinniśmy pamiętać. I postawa Antonio to jest coś takiego, co świetnie spaja te 2 wymiary. Właśnie. Być może na tym polega największy walor tego filmu, być może tego możemy się od niego nauczyć. No i na koniec warto podkreślić jeszcze coś takiego, o czym mówiłem, to znaczy tą perspektywę artysty i coś takiego, że jakby złożoność rzeczywistości, sens życia jest uzależniony od naszej percepcji, ale złożoność rzeczywistości tak samo. To znaczy my możemy postrzegać świat jako nudny, ale możemy go postrzegać jako niesłychanie ekscytujący. To jest coś takiego, o czym też pamiętam, że wspominałem w jednej z ostatnich rozmów. Brytyjski filozof Bertrand Russell napisał w jednym miejscu, że z człowiekiem, który nie jest zainteresowany życiem, jakby nie ma pasji do życia, jest tak, że on jest tak, jakby był widzem, który przychodzi do teatru na przedstawienie, kurtyna się podnosi, a on odwraca wzrok i jest kompletnie niezainteresowanym tym, co się dzieje na scenie. A to jest idea, która tkwi, wydaje mi się, w centrum filozofii, nie tylko etyki, która omawia szczęście właśnie. Taka idea bycia zainteresowanym życiem, tym, że życie samo w sobie, niezależnie od tego, co nam się przytrafia, jest niesłychanie ciekawe, ale jakby my musimy mieć w to wszystko swój wkład, tak jak musimy mieć wkład w przytomne oglądanie filmów. To znaczy musimy się tego nauczyć, tak jak uczymy się oglądania filmów, rozwijamy swój gust, jakby swoje umiejętności oglądania filmów, wiemy, że musimy się w to mocno zaangażować. Tak samo musimy być przenikliwymi obserwatorami życia i kiedy się tego nauczymy, a Antonio właśnie sam, pomimo tego, że może być dla nas wzorem, sam się tego uczy. Jeżeli się tego nauczymy, to nasza percepcja życia się bardzo zmieni i zaczniemy w nim dostrzegać mnóstwo różnych rzeczy, które są ekscytujące jako same wrażenia. Wrażenia same w sobie, które nie muszą dawać nam niczego więcej. To jest perspektywa artysty, o której pisał Immanuel Kant, między innymi, że percepcja estetyczna rzeczywistości polega na tym, że ty doceniasz pewne wrażenia jako coś samego w sobie, to znaczy nie chcesz ich wykorzystać do czegoś. To nie jest tak, że widzisz to drzewo pigwy i się zastanawiasz, że zjesz te owoce, albo zrobisz kompot, albo coś tam sobie innego z tym zrobisz, zaczniesz się sprzedawać. Tylko po prostu patrzysz, widzisz i jesteś tym usatysfakcjonowany. To jest perspektywa artystyczna, którą ucieleśnia właśnie Antonio. Okej, tak jak w poprzednich przypadkach chciałbym takie dość łagodne przejście tutaj zrobić, aczkolwiek właśnie widzę ku swojemu zaskoczeniu, że to się udaje. To znaczy te filmy mają wiele wspólnego ze sobą i też, no nie wiem, być może jakieś podświadome powody
powodowały, że sprawiły, że wybrałem je do tej swojej książki. Kolejny film to Ukryte pragnienia z 1996 roku Bernarda Bertolucciego. Bertolucciego, czyli takiego człowieka, który mi kojarzy się w zasadzie jednoznacznie, to znaczy kojarzy mi się ze zmysłowością, z kinem dotyczącym zmysłowości, erotyzmu też poniekąd i w tym filmie właśnie tak jest, to wszystko wybrzmiewa i z tego moim zdaniem płynie lekcja na temat szczęścia, którą też powinniśmy przyswoić. Jest to film, który opowiada o młodej dziewczynie Lucy, która przyjeżdża do niewielkiej włoskiej miejscowości w poszukiwaniu ojca, poznaje mieszkańców tej wioski i wkracza w świat zmysłowości jako taka młoda, niewinna dziewczyna. Ja piszę o tym w książce, że tutaj chodzi między innymi o to, że ten świat jest właśnie ambiwalentny, to znaczy z jednej strony można z niego czerpać i tam kryją się różne niezwykłe doznania, ale z drugiej strony istnieje ryzyko, że Lucy zostanie wykorzystana i ona spotyka się właśnie z takimi zagrożeniami. Jest w tym filmie taki stricte włoski klimat, to znaczy Lucy przebywa wśród bezpruderyjnych, pełnych seksualnej energii znajomych i ona jakby w toku tego wszystkiego odkrywa seksualność, zmysłowość, erotyzm jako takie poprzez kontakty z tymi ludźmi. Jedną z zalet tego filmu, która być może nie do końca odnosi się do szczęścia, aczkolwiek no częściowo tak, bo to kręci się też wokół sensu, wokół tego, że sens jest czymś niewidocznym i jakby ta nasza zdrowa percepcja na życie powinna się wiązać ściśle z tym, to znaczy z umiejętnością odczytywania pewnych wyższych znaczeń, ponieważ tak naprawdę to one stanowią treść naszego życia, pomimo tego, że są czymś efemerycznym, niewymiernym. Jednym z takich motywów jest motyw erotyzmu właśnie, to znaczy czegoś takiego, co jest dla mnie fascynujące, a co wydaje mi się, że jak oglądam jakieś współczesne filmy, jest coraz bardziej zapomniane. To znaczy, że erotyzm jest czymś niezwykle subtelnym, co wiąże się właśnie ze znaczeniami. Więc to nie jest tak, że poziom erotyzmu jest wprost proporcjonalny do ilości nagości albo wielkości piersi kobiety, tylko że może być wręcz przeciwnie, że ubrana kobieta może mieć tego erotyzmu stukrotnie więcej w sobie niż kobieta, która jest rozebrana do naga. I to jest coś takiego, czego Bertolucci uczy nas w ogóle w wielu filmach, ale tutaj również to wybrzmiewa. Więc jest taka myśl, że ten erotyzm wiąże się z odczytywaniem takich subtelnych znaczeń, że erotyzm, on jest poniekąd, my czasami mamy takie skojarzenie, że seksualność może być jakaś wulgarna, może kojarzyć się z wulgarnością, ale jest tak dlatego, że ona występuje w takim wydaniu, tak naprawdę jest na odwrót, to znaczy erotyzm jest przeciwieństwem wulgarności, jest wkraczaniem na poziom wyższych znaczeń. To jest coś takiego, co też mówiłem o duchowości a propos filmu Prosta historia. W erotyzmie też tkwi pewna duchowość, taka duchowość hedonistyczna właśnie. Jeżeli jesteśmy w stanie jakby dekonstruować, odczytywać te subtelne znaczenia, które są wpisane w pewne interakcje pomiędzy ludźmi na poziomie jakichś interakcji takich seksualnych, w które wpisana jest jakaś namiętność. W każdym razie wracając do filmu, jednym z najbardziej wyróżniających się bohaterów tego filmu, który poniekąd może być naszym przewodnikiem w tej drodze do szczęścia, odkrywania szczęścia, jest Alex, dużo starszy mężczyzna, dużo starszy od Lucy, który umiera na raka. I Alex jest postacią nietuzinkową, jakąś naprawdę wyjątkowo interesującą w ramach całej historii kina, moim zdaniem, ponieważ on jest hedonistą w takim sensie mądrym, rozważnym i dojrzałym. Takim hedonistą, który pozostaje hedonistą w obliczu śmierci nawet. To znaczy Alex wie, że umiera, ale potrafi odkryć uroki Lucy i cieszy się, że może przebywać w towarzystwie młodej, rozkwitającej kobiety. Jest w stanie z tego czerpać i to czerpać w taki sposób nieinwazyjny, to znaczy nie wykorzystując jej w sposób mądry. No i jest to właśnie taka myśl, na której chyba chciałbym się skoncentrować. Kolejny element, jeden z wielu, bo ja na pewno nie omawiam jakby wszystkich tutaj, istotny dla szczęścia, to znaczy rozważny hedonizm. Coś takiego, żeby być w stanie cieszyć się życiem, naprawdę, cieszyć się różnymi doznaniami,
żeby nie być jakimś ascetą w takim sensie, to znaczy, żeby było tak, że jeżeli my mamy okazję, te okoliczności, mówiłem wcześniej, że szczęście w jakimś stopniu może wiązać się z zewnętrznymi okolicznościami. Jeżeli jest tak, że my mamy możliwość, żeby cieszyć się życiem, a przypadek Alexa pokazuje, że możemy to robić do końca poniekąd. Jeżeli zyskamy taką umiejętność cieszenia się życiem, to możemy to robić do końca, możemy robić to w najtrudniejszych okolicznościach. Jest to taka myśl, która wiąże się z pewnym nieporozumieniem, to znaczy to jest nieporozumienie podobne do tego, które dotyka erotyzmu, to znaczy hedonizm kojarzy się z taką postawą wulgarną, z taką gonitwą, z jakimiś najprostszymi doznaniami zmysłowymi, ale jakby trzeba pamiętać, że to jest erotyzm, który jest już zdeformowany, który jest wypaczony, właśnie zwulgaryzowany. Hedonizm to jest tradycja, która istnieje w ramach filozofii starożytnej i kryje się w niej mnóstwo mądrości. Tą mądrość trzeba jakoś przywrócić i trzeba jakby w niej dostrzec to, co w niej jest. To znaczy z perspektywy tych starożytnych hedonistów jest tak, że intensywne doznania zmysłowe mogą mieć znaczenie, ale chodzi o to, żeby czerpać przyjemność ze wszystkiego, to znaczy nawet z najdrobniejszych doznań, nawet z najbardziej niewinnych doznań, niepozornych. Kant na pewno nie jest przykładem hedonisty, w pewnym sensie wręcz przeciwnie, aczkolwiek to właśnie też jest coś takiego, o czym można byłoby rozmawiać. Kant podaje taki przykład, który utkwił mi w pamięci, który też cytuję w swojej książce. Mianowicie Kant pisze o tym, że przyjemność może tkwić na przykład w radzeniu sobie z przeciwnościami losu albo z intelektualnej pracy. Przyjemność może tkwić w tak subtelnych rzeczach, że my mamy, nie wiem, jakiś problem intelektualny powiedzmy, albo zmagamy się z jakąś przeszkodą w życiu, radzimy sobie z tym, zmagamy się z tym i jednocześnie uczymy się czerpać z tego przyjemność. To znaczy uczymy się czerpać przyjemność z jakichś naszych stanów wewnętrznych i to tak nieoczywistych, które zwykle kojarzą się wyłącznie z trudami. I prawdziwi hedoniści zwracali uwagę właśnie na coś takiego. Alex jest człowiekiem, który docenia wszelkie przyjemności, i intensywne, i takie, które z pozoru mogą się wydawać mniej intensywne, i który też ilustruje to wszystko, o czym mówiłem dzisiaj, to znaczy znaczenie subiektywności, znaczenie naszej percepcji. To, czy coś jest intensywne, czy nie, to w znacznym stopniu zależy od nas, od tego, jaką my wagę do czegoś przywiązujemy. Alex jest w stanie doceniać zarówno piękno młodej Lucy, jak i siedzenie wieczorem na tarasie i wpatrywanie się w gwiazdy, palenie fajki i tak dalej, różne najprostsze zajęcia, więc moim zdaniem z perspektywy tego, o czym teraz mówię, z perspektywy tych kilku filmów o szczęściu, to ta postać Alexa jest kluczowa, ponieważ on jest naszym przewodnikiem w krainie hedonizmu właśnie, ale takiego hedonizmu, którego my właśnie potrzebujemy, czyli rozważnego, mądrego i tak dalej. I jeżeli zdamy sobie sprawę, na czym tak naprawdę ten hedonizm może polegać, to też pojmiemy, że on jest czymś bez wątpienia dobrym, czego powinniśmy się uczyć. I to jest też ciekawe, że ktoś mógłby powiedzieć, że czego jak czego, ale hedonizmu nie powinniśmy się uczyć w związku z tym, że mamy takie naturalne predyspozycje do tego, żeby się uganiać za różnymi przyjemnościami. Powinniśmy się raczej uczyć ascetyzmu, dyscypliny i tak dalej. No i jest w tym sporo racji. No, dyscypliny powinniśmy się uczyć, bo ona też jest kluczowa w życiu, samodyscyplina. Ale z hedonizmem nie jest wcale inaczej. To znaczy my wcale nie potrafimy tego robić. Nie potrafimy cieszyć się życiem, nie potrafimy cieszyć się jakimiś małymi przyjemnościami i to jest naprawdę prawdziwa edukacja, jakby prawdziwy rozwój na tej drodze. Możemy się rozwijać nie tylko na drodze jakiegoś odkrywania sensu czy drodze duchowej, ale też drodze odkrywania tej duchowości zmysłowości, czyli czegoś, co odnajdujemy w kinie Bertolucciego w ogóle. To jest coś takiego, co wymaga od nas rozwoju, coraz większej przenikliwości, celebrowania naprawdę różnych chwil i celebrowania szczęścia, okazji do radości. Ukryte pragnienia jest to taki film, który ilustruje coś, co też wskazałem w książce, że kiedy myślimy o tym, czego byśmy żałowali w życiu, gdyby to było tak, że jak Cleo musimy się zmagać jakby z perspektywą jakichś poważnych zakłóceń w naszym życiu, być może nawet śmierci, to zwykle mówimy o jakichś poważnych sprawach, że nie zrealizowaliśmy jakichś planów, że nie wiem,
nie osiągnęliśmy czegoś, co sobie zamierzyliśmy, a wniosek, który płynie z tego filmu, jest taki, że moglibyśmy żałować również tego, że nie spełniliśmy czasu, który mogliśmy spełnić w sensie po prostu bycia radosnymi i w sensie gromadzenia przyjemności. Wydawałoby się, że z przyjemnościami jest tak, że możemy się od przyjemności powstrzymać, minie chwila i to nie robi żadnej różnicy, czy sobie na nią pozwoliliśmy, czy nie. No i czasami tak jest, ta perspektywa tej samodyscypliny też jest w życiu istotna, ale okazuje się, że przyjemności, które mogliśmy zyskać, a których nie zyskaliśmy, też można żałować, no bo to jest treść naszego życia i to jest taka treść, która jest niezwykle ważna, ponieważ to właśnie to, jak też pokazuje przypadek tych wszystkich bohaterów filmu Ukryte Pragnienia, czyni z nas radosnych ludzi, pogodnie usposobionych, takich ludzi, którzy w tym przypadku są bardziej skorzy, żeby się otworzyć na dobrą stronę życia, na radość i tak dalej. To, że my traktujemy poważnie konieczność, znaczy możliwość celebrowania życia, celebrowania różnych pięknych chwil i nie bagatelizujemy tego, tylko uznajemy to za swoistą sztukę, właśnie taką sztukę, którą się deprecjonuje, a niesłusznie. I Bertolucci przypomina nam o tym, że to jest naprawdę prawdziwa sztuka, która może mieć znaczenie nawet w obliczu końca i przewodnikiem jakby pokazującym nam, na czym ona polega, na czym polega taka sztuka, jest właśnie Alex, od którego możemy się sporo nauczyć. I ostatni film, jest to Kolejny rok z 2010 roku Mike'a Lee, czyli brytyjskiego reżysera z takiego nurtu brytyjskiego kina obyczajowego. I to jest reżyser, wspomniałem wam wcześniej o tym, jakie znaczenie miał dla mnie film Prosta historia. Pozostałe filmy oglądałem sporadycznie, nie miałem do nich jakiegoś nabożnego stosunku, a do kina Mike'a Lee miałem nabożny stosunek i nie chodzi tylko o Kolejny rok, ale w zasadzie o większość filmów. I to jest taki reżyser, o którym mówiłem przez lata, że jest moim ulubionym. Jest to reżyser, który według mnie jest niezwykle, naprawdę przenikliwy, jeśli chodzi o ukazywanie relacji międzyludzkich, ale też w jego filmach jest obecne takie, nie zawsze, no tam są różne rzeczy, ale jest obecne często takie swoiste ciepło. Na pewno odnajdujemy je właśnie tutaj, czyli w filmie Kolejny rok. Jest to film prosty w swojej strukturze i w zasadzie nie ma potrzeby, żebym opowiadał o tym, co tam się dokładnie dzieje. Chciałbym tylko przedstawić taki zarys fabularny. A zarys fabularny jest taki, że film ukazuje życie małżeństwa w średnim wieku, Toma i Mary, którzy mieszkają sobie w niewielkim domku, spotykają się z rodziną i z przyjaciółmi i wiodą takie proste, życzliwe dla innych życie. Tak jak to bywa w innych filmach Mike'a Lee, zmagają się z przeciwnościami losu, ich bliskich spotykają różne problemy, oni pozostają usposobieni pozytywnie. Uosabiają to, o czym mówiłem też sporo w trakcie nagrywania tego materiału. To są przede wszystkim skromni ludzie, którzy jakby wiedzą, co jest ważne. Wiedzą, że ważna jest ta ich relacja, wiedzą, że ważna jest ich rodzina, ich bliscy, ich przyjaciele. Są skromni w tym wszystkim. Wiodą takie proste, ale uporządkowane życie, które jest uporządkowane w sensie codziennej rutyny, codziennych zajęć, ale też priorytetów. To znaczy z tymi bohaterami jest tak, że my możemy domniemywać, że niezależnie od tego, co by się im przytrafiło, oni podejmą dobre decyzje, bo oni są rozważni w takim sensie, być może nie imponującym, takim sensie, którego my nie doceniamy, bo on nie jest spektakularny, ale który jest kluczowy, no bo w zasadzie jakby większość z nas wiedzie takie życie poniekąd jak Tom i Mary, to znaczy spokojne, które krąży wokół codziennych zajęć, pracy, rodziny, spotkań ze znajomymi i tak dalej, w którym brakuje zazwyczaj jakichś spektakularnych wydarzeń. No i film Tom i Mary to jest film, który odkrywa przed nami poetykę takiego zwyczajnego, prostego życia i pokazuje, jak to jest istotne. I według mnie jest to coś naprawdę wyjątkowo ważnego i coś, co się odnosi do też jednej z kilku idei przewodnich tej mojej książki Ogród na szczycie wulkanu, bo ja piszę o tym we wstępie, potem dokładnie to objaśniam w jednym z rozdziałów, że to jest taki film, który opiera się na idei takiego swoistego minimalizmu. Ja w jednym z rozdziałów się wdaję w polemikę z taką wizją maksymalistycznego życia, że my, żeby być szczęśliwi, to musimy mieć wielkie aspiracje zawsze, realizować jakieś wyjątkowe rzeczy, robić coraz więcej i więcej. To jest
cytat, który być może kojarzycie gdzieś tam z internetu, on się często pojawia. Do more, rób coraz więcej, oczekuj od siebie więcej, wymagaj od siebie więcej. To jest coś takiego, jeżeli miałbym się do tego odnieść, powiedziałbym, że to jest chyba jedna z najbardziej szkodliwych myśli, które gdzieś tam się przewijają w przestrzeni publicznej. To do more. Wydaje mi się, że to jest ostatnia rzecz, której potrzebujemy naprawdę. I zazwyczaj potrzebujemy tego, żeby mieć więcej spokoju, żeby jakoś wrzucić na luz, żeby docenić zalety minimalizmu i jakby mieć możliwość właśnie dokonania tego, co robią Tom i Mary. To znaczy zdania sobie sprawy, że my nie musimy być w centrum uwagi, że nie chodzi o to, żeby imponować innym, nie chodzi o to, żeby się pozycjonować w ramach społeczeństwa, że można się zadowolić czymś niewielkim i że to wcale nie jest wyraz, tak jak piszę w książce, resentymentu, to znaczy tego, że my nie jesteśmy w stanie zrealizować niczego więcej, osiągnąć niczego więcej, tylko to może być wyraz, tak jak w przypadku Elwina, naprawdę dojrzałego postanowienia. To, że my decydujemy, że skoncentrujemy się na najważniejszych rzeczach, na naszym otoczeniu, na bliskich, na codziennym życiu. Film Kolejny rok ukazuje więc też coś takiego jak takie cnoty życia codziennego. To, że one mogą być niewidoczne, że tacy ludzie jak Tom i Mary, takie małżeństwo osób w średnim wieku, które większość czasu spędzają w domu, że to są ludzie, którzy są niewidoczni poniekąd i zwykle jak zakładamy, że mamy się uczyć od kogoś życia, tak jak od Calvero, tak jak od Alexa z Ukrytych Pragnień, to koncentrujemy się na takich osobach bardziej ekscentrycznych, bardziej wyrazistych, kogoś takiego szukamy w internecie, a to jest film, który opowiada nam o tym, że być może najlepszymi nauczycielami życia są tacy ludzie, którzy żyją wokół nas, którzy żyją obok nas, którzy są bardzo niepozorni i którzy mają takie uporządkowane życie i uporządkowane rzeczy w głowie. Być może są to nasi rodzice, być może są to jacyś nasi przyjaciele, jacyś ludzie, o których nie pomyśleliśmy wcześniej w takim kontekście, a obejrzawszy film Kolejny rok, możemy na nich spojrzeć w ten sposób. Wspieranie bliskich, opieka nad dziećmi, jakby wzajemne pomaganie sobie, obecność przy sobie w różnych trudnych sytuacjach. To są takie rzeczy, które robią Tom i Mary, które właśnie są niepozorne, aczkolwiek jak się zastanowi nad tym, jaka jest treść naszego życia, to można powiedzieć, że w zasadzie nie ma nic ważniejszego i że jakby na tym polega dobre życie, żeby zdać sobie z tego sprawę i właśnie cytuję Michela Montaigne'a w mojej książce, on pisze o tym, że my właśnie ekscytujemy się takimi cnotami jakimiś heroicznymi, wyrazistymi, a w pewnym sensie te cnoty szare, niewidoczne, one mogą być znacznie trudniejsze. Takie, które my jakby mamy sami zrealizować. Stoimy przed jakby potrzebą zrealizowania ich, zwykle sądząc, że to nie jest nic ważnego, a ci bohaterowie pokazują, że jest to coś niezwykle ważnego. Więc to jest coś takiego, o czym chciałem powiedzieć. No ale właśnie kluczowy jest tutaj ten motyw takiego prostego, minimalistycznego życia. Ważna jest ta przytomność, ważne jest odpowiednie podejście do życia, ale może być również tak, że my mamy swoje proste cele, swoje minimalistyczne cele, nie oczekujemy wcale jakichś wyjątkowych rzeczy. To jest zawsze kwestia decyzji. Ktoś może tego chcieć, inny nie musi. Rzecz w tym, żeby nie robić tego właśnie w związku z jakimiś zewnętrznymi naciskami, żeby to nie było tak, że nasze aspiracje są nerwicowe, że my mamy potrzebę, żeby to robić, żeby zaimponować innym, albo żeby jakby nasza samoocena nie opadła. Musimy to wszystko ułożyć sobie w głowie i właśnie modelami, które pozwalają to zrobić w zdrowy sposób, są Tom i Mary. Jest to też coś takiego, co omawiam w książce, mianowicie czym w ogóle jest szczęście. No myśląc o szczęściu często zakładamy, że ono ma być jakimś ekstatycznym stanem, intensywnymi doznaniami i tak dalej, a okazuje się, że tak nie jest. No to jest jakby właśnie szczęście ekstatyczne, które może się zdarzać od czasu do czasu, ale nie jest permanentne. Gdyby było permanentne, to też samoistnie straciłoby te swoje cechy, bo nie można mieć czegoś tak intensywnego przez cały czas, żeby nie ulec takiemu zobojętnieniu na te doznania. Ze szczęściem jest tak, że to jest, ja o tym piszę w taki sposób, to jest stan takiego względnego samozadowolenia, uporządkowania życia, takiej umiejętności czerpania podstawowej radości, też w obliczu niepowodzeń, też w obliczu tego, że nie zawsze jest dobrze, bo Tom i Mary zmagają się z różnymi problemami, ale nie tracą wiary w szczęście, nie tracą wiary w siebie nawzajem i to jest coś takiego, co ostatecznie ich uszczęśliwia. I to w zasadzie wszystko, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Tak jak powiedziałem na początku,
Nagrywam to w związku z moją książką, w związku z tym, że mam jej jeszcze sporo egzemplarzy. Gdyby ktoś z Was miał ochotę kupić wersję papierową, to wyświetlę na ekranie teraz adres mojego maila i możecie po prostu do mnie napisać i jakoś się tam umówimy na wysłanie jej. Jest też dostępna w formie e-booka i audiobooka do kupienia online. No i właśnie ten materiał kieruję chyba do osób zainteresowanych kinem przede wszystkim, bo chciałem opowiedzieć o tym, że w książce jest mnóstwo tych filmowych przykładów, to znaczy to jest tylko 6 filmów, które omówiłem dzisiaj, a tych filmów jest znacznie więcej, to znaczy omawiam inny film Mike'a Lee, Happy Go Lucky, który w ogóle koncentruje się na szczęściu bezpośrednio poniekąd. Omawiam Stalkera Andrzeja Tarkowskiego, opowiadając o tym, jak nasza perspektywa na życie przyczynia się do naszego szczęścia, naszego funkcjonowania. Omawiam film, który uwielbiam, który jest też w takim minimalistycznym tonie jak Cleo od 5 do 7, czyli Wendy i Lucy, Kelly Reichardt, która opowiada o tym pisze w książce, o takiej wiecznotrwałości różnych problemów w naszym życiu, o tym, że te problemy występują zawsze i to nie jest tak, że my jesteśmy szczęśliwi, mamy możliwość bycia szczęśliwymi wtedy, kiedy te problemy znikną, tylko zawsze poniekąd robimy to na przekór problemom. Musimy być świadomi tego, że te problemy nie znikną, one po prostu się zmieniają. Życie świadome Richarda Linklatera to jest też coś, co omawiam. Film Mamma Mia, do niego się odnoszę, to jest taki być może jeden z bardziej kontrowersyjnych elementów tej książki, bo odnoszę się do niego krytycznie, pokazuje, czym szczęście moim zdaniem nie powinno być, to znaczy jak ono często może się opierać na jakichś wyparciach i jak może wiązać się z takim pragnieniem życia w jakiejś bańce mydlanej, czyli zrobieniem odwrotności tego, o czym mówiłem we wstępie, nie konfrontowaniem się z ciemną stroną życia, tylko jakby wypieraniem tego, co dla nas najtrudniejsze. Co jeszcze? Sens życia według Monty Pythona, to omawiam w takim rozdziale, który jest poświęcony znaczeniu humoru. Dzień Świstaka, on jest kluczowy w kontekście sensu życia, właśnie takiego przytomnego bycia w teraźniejszości, doceniania tej teraźniejszości. Taksówkarz Martina Scorsese to jest film, który może się wydawać nieoczywisty w ogóle na tej liście, ale właśnie jakby to może zostawię dla osób, które zdecydują się sięgnąć po książkę. No i sporo innych. Więc gdybyście mieli ochotę zajrzeć do książki, to zajrzyjcie na bloga, możecie ją tam znaleźć albo zgłaszajcie się do mnie. Dzięki.